Dashbur. Witam Was w kolejnym odcinku. Słyszycie, jak ptaki śpiewają? Masakra. Wiosna się budzi, naprawdę ciepło. Dzisiaj słupek rtęci na Dolnym Śląsku zatrzymał się na 20 kresce. Teraz jak wychodziłem z samochodu, pokazywało 14 stopni. Jest takie popołudnie, późny, wczesny wieczór. Po prostu postanowiłem, że dzisiaj przyjadę na polowanie, przyjadę na ambonę, posiedzieć. I chciałem jeszcze jeden temat poruszyć na kanale, więc na samym początku bardzo serdecznie Was proszę o udostępnianie tego materiału, żeby dotarł do jak najszerszego grona osób, odbiorców. A co w nim będzie? Oczywiście udostępniajcie, jak się z nim zgadzacie. Zgadzacie się z moim zdaniem. Jeżeli ktoś się nie zgadza, jak najbardziej i nie ma życzenia udostępniać, nikt tego nie robi. Ale moi drodzy, na początku, jeszcze zanim sobie przejdziemy do sedna tematu, bo dosyć długo o tym myślałem, o tym całym temacie dzisiaj w ciągu dnia, to powiem Wam, że zbliżamy się już naprawdę, już 30 000 subskrypcji jest tak bliziutko, więc zostawcie tą subskrypcję, jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze, zaznaczcie sobie dzwonek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Łapa do góry i komentarz powoduje, że filmy, materiały mają coraz większy zasięg. Także przejdziemy sobie zaraz do tematu, ale prosiłbym Was jeszcze o jedno, o oglądanie tego odcinka uważnie, ponieważ będzie nagroda i to fajna, już ją tutaj sobie naszykowałem, wyciągnąłem z plecaka. Dzisiaj tutaj szedłem na ambonę, bo plecak miałem wypchany praktycznie po ostatni centymetr, ponieważ też postanowiłem, że dzisiaj chcę sobie posiedzieć, odpocząć. Ja tak mam czasem, że lubię usiąść na ambonie i posiedzieć dłużej. Czy wziąłem sobie sprzęt na noc, nie ma wiatru, jest pogoda wręcz idealna. Dzisiaj typowa zasiadka, zaczynamy od popołudnia, a do której posiedzimy nie mam pojęcia. Wstępnie jestem wpisany do 21, a jak coś mamy elektroniczną książkę, to się przepiszę na godzinę dłuższą, jeżeli będę miał ochotę posiedzieć. Pod nami jest Borys, siedzi sobie koło drabiny, położył się, ale do brzegu. Słuchajcie, postanowiłem troszkę zmusić Was, to może złe słowo, zaangażować Was do napisania komentarz pod filmem na YouTubie, który będzie jakby kontynuacją tego, co powiem. Ale co dokładnie, to powiem w dalszej części materiału. Już Wam dzisiaj mogę powiedzieć, że nagrodą będzie ten nóż Edge. I nikt mi go nie dał, żadna firma mi go nie dała, ja go za niego zapłaciłem, kupiłem tych noży 4. Więc 4 takie noże, 2 są inne troszkę, 2 są jeszcze inne. Nóweczka, słuchajcie, w folii. To jest nóż z wymiennymi ostrzami, ten, który ja używam. Świetna sprawa, polecam. Składany, patroszy się rewelacyjnie, jak ja to mówię, myśliwski tapeciak. Więc zakupiłem 4 takie noże dla widzów, dla Was. Tu są ostrza wymienne. Także jeden taki nóż i tak cały komplet ostrzy dla normalnego myśliwego, który nie poluje bardzo dużo. To pozyskanie mam na takie, powiedzmy, normalnym poziomie. Myślę, że to jest zestaw bez ostrzenia na cały sezon, bo to jest do tego w takim pokrowcu. Więc będzie w dzisiejszym odcinku będzie jako nagroda dla komentarza, który później wybiorę. Ale o czym będzie, co będzie trzeba w tym komentarzu napisać, to zostawiam Was z materiałem. Słuchajcie, szpaki biegają, szpaki latają tu nad nami, ptaki śpiewają, więc absolutna wiosna. Więc słuchajcie uważnie, wrzucam go do pudełeczka i czekam na wysyłkę, żeby nie było niejasności. Koszt takiego noża, musi to wyostrzyć, czekajcie, ale to fokusuje, 262 zł. Nie wiem, czy to wyostrzyło. O, teraz. Także nie dostałem, kupiłem. No i zaczynamy. Chyba taki materiał bez cięcia będzie. Jak już się rozgadam, to później ciężko mi się łatwiej to montuje w ogóle. Moi drodzy, cały ten konflikt za wschodnią granicą na Ukrainie powoduje lawinę zdarzeń. Bardzo dużą lawinę zdarzeń. No i też stawia nas, myśliwych, w niezłej pozycji. Także, ale w takiej pozycji, którą mam taki pewien pomysł, ponieważ nie dalej jak 2 dni temu, chyba albo 3 dni, czytając strony internetowej, to taką jedną z takich bardziej chyba poczytną, bo WP, gdzieś mi się tam przewinął temat naszego ministra edukacji. Jaki on jest, taki jest. Nie chcę się tam wypowiadać na ten temat.
Natomiast przewijało się już to nie tylko na tej stronie, ale w różnych mediach przewinęło się, że ma powrócić do szkół przedmiot PO. Ja ten przedmiot miałem, jeszcze jak chodziłem do szkoły, bo jestem z tej starszej daty, więc to jest tak zwane przysposobienie obronne. I jest tam element strzelania, samego strzelania, obchodzenia się z bronią, budowy broni, konstrukcji. Oczywiście ja nie znam całego programu nauczania, nie wiem w której klasie to wejdzie, jak to ma wyglądać, no ale niektórym rządzącym konflikt na Ukrainie daje wiele do myślenia i pokazuje przede wszystkim, że tam ludzie wróciło na dzień dzisiejszy, a to sprawdziłem, wróciło, moi drodzy, 300 000 mężczyzn na Ukrainę bronić swojego kraju. Jak oni są przygotowani, czy oni odbyli zasadniczą służbę wojskową, czy nie odbyli, czy oni znają zasady budowy broni, czy nie znają, tego nie mam pojęcia. Natomiast te osoby wróciły walczyć za ojczyznę swoją. Stworzenie zawodowego żołnierza, takiego naprawdę super specjalsa, to nawet nie jest kwestia miesięcy. Ja dosyć często oglądam na YouTubie różnego rodzaju kanały niekoniecznie związane z łowiectwem, ale kanały na przykład Tomka Drwala polecam, Historia realna polecam. Tam występują takich dwóch byłych żołnierzy z sił specjalnych, chodzi głównie o jednostkę GROM. Jeden to Nawal, który się tam wypowiada dosyć często, i drugi to Motyl. Więc oni tam doskonale mówią, jaki czas jest, ile potrzeba czasu, ile trzeba przejść szkoleń, żeby stworzyć zawodowego żołnierza. I nie o tym tu ten program, o tworzeniu jakichś zawodowych żołnierzy, ale jeżeli rzeczywiście ten przedmiot PO wejdzie do szkół naszych, no to, moi drodzy, tu jest nasza rola, nasza, myśliwy. Jest do ugrania bardzo dużo. I część tego materiału będzie kierowane też do osób rządzących, ponieważ wiem, że kanał oglądają również osoby decyzyjne, osoby gdzieś tam wysoko postawione, niekoniecznie w sferach myśliwskich. I stąd też moja prośba o udostępnianie tego materiału, ponieważ chciałbym, żeby to dotarło do jak największej liczby osób. Moi drodzy, my myśliwi posiadamy jedną rzecz, posiadamy wiele, ale zacznijmy od tego, że my mamy w tej chwili strzelnice, które są pod szyldem PZD, ale są też strzelnice kół. To my, myśliwi, możemy zaproponować, powinniśmy wyjść z inicjatywą stworzenia wspólnego działania ze szkołami. Czy to będą szkoły z klasy, powiedzmy, 6-8, czy klasy licealne z technikum, to my możemy, my powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń, do ministra oświaty, że my chętnie pomożemy w szkoleniu młodych ludzi. Nie w szkoleniu na żołnierza, ale przekażemy im informacje, w jaki sposób korzystać z broni. My mamy strzelnice, mamy instruktorów strzeleckich, posiadamy broń z celownikami optycznymi, nie tylko do strzelania dziennego, ale również do strzelania nocnego. I tak sobie przeanalizowałem, zanim zacząłem nagrywać ten materiał, w Polsce mamy 313 powiatów. Mamy 2770 kół. Jeżeli to podzielimy, no to wychodzi nam, że na powiat jest około 9 kół. I nie wierzę w to, że w tych kołach nie znajdą się osoby chętne, które wyjdą z inicjatywą do poszczególnych szkół, że oni wesprą inicjatywę i udostępnią nie tylko strzelnicę, ale również swoją wiedzę, przede wszystkim udostępnią broń osobom, które będą chciały, że tak powiem, inaczej, że może nie będą chciały, ale zajęcia, które będą prowadzone w ramach PO, mogą być prowadzone wspólnie z myśliwymi. No i teraz zobaczcie sami, my posiadamy wszystko, od A do Z. No, zaczynając, strzelnica, instruktorzy, broń, wiadomo, że z tym będą jakieś koszty, tak? No, ktoś tą amunicję musi pokryć. Natomiast my znów wyciągamy rękę do osób, które tam na górze nas kąsają, które nam tylko próbują rzucać kłody pod nogi, udowadniając nam, że my jesteśmy tak naprawdę utrudniając nam życie poprzez te badania, które mają wejść, poprzez jakieś tam skracanie okresów polowań na pióro i tak dalej, tego jest mnóstwo. Podkładają nam, rzucają nam te kłody,
A my znów, bynajmniej ja na przykład, znów chciałbym pomóc dla ogółu, powiedzmy dla tych młodych ludzi, którzy, co z tego, że nie będą mieli przedmiot PO i zobaczą pistolet czy nie wiem, sztucer, powiedzmy karabin, zobaczą go na obrazku, tak? No, albo w komputerze. Nie o to chodzi. Jeżeli chcemy coś robić, chcemy to wprowadzić ten przedmiot, wykorzystajcie, wy rządzący, wykorzystajcie nas, myśliwych. Słuchajcie, nie pomożą wam aktywiści, wszyscy ci eko. No gdzie oni teraz są, ja się pytam. Ich teraz nie ma. My chcemy wam to dać. Aktywista jest doskonały w przypinaniu się pasem do drzewa. On jest doskonały w braniu pieniędzy, natomiast on nie jest doskonały, żeby coś od siebie dać, albo jeszcze zaoferować swoją osobę, albo swoją pracę za darmo. Natomiast czy myśliwi by to do końca zrobili za darmo? No myślę, że nie. I tu jest rola naszej władzy, naszych władz, że powinniśmy powiedzieć, słuchajcie, my chcemy pomóc. Być może zacznijmy od tych właśnie, od kształtowania, bo nie szkolenia, kształtowania młodzieży w zakresie obsługiwania się z bronią. My wam, myśliwi, pomożemy, ale... I teraz jest właśnie to pytanie, które wy bym chciał, żebyście napisali punkt 5, 6, 7, jak wam tam pasuje, możecie napisać tylko jeden. Najciekawszy komentarz wybiorę i nagrodzę go tym nożem. No więc wracając, my byśmy chcieli wam pomóc, chcemy dać coś od siebie, chcemy wpuścić na strzelnicę młodych ludzi, chcemy wam zorganizować zajęcia w terenie, w połączeniu powiedzmy nawet z bushcraftem. Teraz mamy gro osób, które się parają strzelectwem paramilitarnym, czyli tym dynamicznym. My chcemy wam to dać, ale punkt pierwszy, przywróćcie nam samorządność. Punkt drugi, najważniejszy punkt, powinienem od tego punktu zacząć. Przywróćcie nam nasze dzieci, możliwość udziału dzieci w polowaniach. Punkt trzeci, dopuśćcie kaliber 22 LR, czyli tak zwany popularnie boczny zapłon, do użytku myśliwskiego pod kątem tych szkoleń. Bo dlaczego my, myśliwi, mamy płacić w tej chwili 3 zł, czy tam 2,80 za jeden nabój kalibru 223, jak możemy płacić 60 groszy za 22? Jak mamy szkolić osoby, które, żeby tych kosztów nie podrażać, proszę nam umożliwić zakup broni bocznego zapłonu do trenowania na strzelnicy, do trenowania ludzi młodych, ale również do polowania. My go z powodzeniem wykorzystamy przy polowaniach na drapieżniki. Punkt czwarty. Dopuśćcie tłumiki do polowania ogólnego, nie tylko do odstrzału sanitarnego na dziki. Po co my mamy młodych ludzi uczyć, stresować ich hukiem na strzelnicy, jak my możemy założyć tłumik i ten komfort strzału jest zupełnie inny. Ci młodzi ludzie się nie będą bali, nie będą zamykali oka przed strzałem. To jest zupełnie inna bajka. Założony tłumik na kalibrze 22 LR powoduje, że to strzelanie jest no mega przyjemne, słuchajcie. Więc takie moje 4 punkty, jeżeli macie 5, 6, 7, czego moglibyśmy od rządzących oczekiwać, no to wpiszcie je w komentarzu. Więc powiem wam, że takie moje przemyślenia mnie po prostu naszły, tylko abstrahując, ja to nagrywam, dzisiaj jest czwartek. 24 dzisiaj jest, żeby była jasność, tak, 24. Nagrywam to czwartek po południu, chyba 2 dni temu. Nasz konflikt w związku wyeskalował. Tam się zrobił teraz taki kocioł, słuchajcie, prezes Naczelnej Rady daje wypowiedzenie Łowczemu Krajowemu, po chwili Łowczy Krajowy daje oświadczenie, za chwilę czytam w środę, wczoraj czytam oświadczenie ministra, że Łowczy Krajowy dalej jest Łowczym Krajowym, mimo że dostał wypowiedzenie. No przecież to już nawet nie jest śmieszne, słuchajcie, to jest smutne. To jest to, co się tam dzieje, to już jest smutne. Tam wojna, ja nawet nie wiem, kto tam z kim walczy. Nie wiem, o co walczą, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy to walczy stary układ z nowym układem, czy walczą o władzę, czy walczą... No nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś tam wypływa w mediach jakiś pisma z kół, gdzie został prezes Naczelnej Rady Łowieckiej wyrzucony. Do tej pory był ich prezesem kolega Malec, Rafał. Za chwilę się okazało, że jednak on był niesłusznie tym prezesem, że powinien być tu kolega Piątkiewicz. No cuda, chłopie, co tam się dzieje, to ja to jestem załamany już tym. Ja już przestałem to w ogóle śledzić, to mnie nie interesuje. No i teraz, kto powinien sformalizować takie pismo, kto powinien wystąpić do ministra edukacji, do Ministerstwa Obrony Narodowej, no kto?
No przecież nie ja będę te pisma pisał, tylko mamy tych zwierzchników na górze, więc niech to ubiorą jakąś sensowną całość. Ja tylko rzucam jakby propozycję, jakiś tam nurt, a resztę niech ktoś mądry tam w Warszawie siądzie, niech to ładnie ubierze w słowa, ubierze to prawnie i niech to puści dalej. No, rządzący, jeżeli nie wykorzystaliby takiej sytuacji, jeżeli by nie wykorzystali sytuacji takiej, jak my mamy, bo my możemy to im dać, możemy to udostępnić, ale zaraz, my nie chcemy tego zrobić w ramach, w celu charytatywnym, powiedzmy. My chcemy coś w zamian dostać. Nie chodzi tu o jakieś korzyści materialne, ale chcemy godnego traktowania, szacunku, nie wiem, wsparcia, bo za chwilę będzie problem, co poruszałem w ostatnim materiale, w jednym z ostatnich, problem szkód. Za chwilę będą koła padać. My chcemy swoje dzieciaki brać, my chcemy nawet ten boczny zapłon, chcemy tą samorządność. To są rzeczy takie naprawdę nasze oddolne tutaj. I to nie jest nic, co nasz rząd kosztuje. Po prostu wystarczy usiąść, ten rząd uchwały przepycha bardzo szybko, więc dla nich napisanie rozporządzenia czy zmianę ustawy to nie jest problem. To naprawdę w tej chwili to przy tych wszystkich tarczach, co wchodzą i przy tym całych ustawach, to jest kwestia 2-3 zapisów i temat mamy rozwiązany w ciągu 30 dni. No ale byliby naprawdę, nie chcę używać takich ciężkich słów, ale byliby naprawdę nierozsądni, gdyby nie wykorzystali możliwości, jaką daje im 130 000 ludzi rozmieszczonych po całej Polsce, zregionalizowanych, powiedzmy sobie jasno, z wiedzą, z praktyką, z umiejętnościami, ze sprzętem, z infrastrukturą. Po co coś budować od nowa? Po co? Jak to jest? Tylko trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. Więc bardzo Was proszę o dopisanie punktów, czego moglibyśmy oczekiwać jeszcze od władz, naszej władzy naczelnej, żeby mogła nam to, nie wiem jak to nazwać, ale to takie powiedzmy trochę negocjacje, tak? Ale jeżeli by miało dojść, myślę, że jest to realne, że to dzisiaj to jest w dobie konfliktu, który się, to już nie, no oczywiście wszyscy chcemy, żeby ten konflikt się zakończył, żeby tam już nie ginęli ludzie. Już temat, to już jest inna bajka, ale tworzenie super komandosa, super żołnierza, no to jest etap kilku lat, kilkunastu szkoleń, szkolenie poprzez wyjazdy, poprzez misje, ale stworzenie z normalnych cywili, osób, które miały do czynienia z bronią, oddawały strzały na strzelnicy, wiedzą jak używać tej broni, no to jest etap, który możemy zacząć w wieku, nie wiem, od 14 lat, 15 na strzelnicy pod okiem instruktorów, jakby w programie kształcenia, pociągnąć to przez 3-4 lata i w momencie, kiedy taka osoba może brać udział w takich szkoleniach przez 2, 3, 4 razy w roku, na przykład przez rok rocznie, organizowane takie co 2 miesiące wyjazdy, połączone to z jakimś bushcraftem, przecież od tego mamy też lasy państwowe, mamy też od tego bushcraftowców, mamy też od tego osoby, tak jak mówiłem wcześniej, które parają się, to mają pozwolenie na broń kolekcjonerską i mogą udostępnić broń krótką, przecież to można wszystko dograć. Od tego są, no bo teraz ktoś mi napisze, że może być ten Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Okej, może być, tylko że PSS-u na przykład tutaj u mnie w Kłodzku nie ma. Nie funkcjonuje coś takiego, a kół mamy, nie wiem, 15. Więc w każdym kole mamy instruktorów, tak? U mnie w kole, nie wiem, w jednym kole jest chyba 2 czy 3, w drugim jest 3 czy 4, nieważne. Ale te osoby przy odpowiednim zaangażowaniu PZD oczywiście też, czyli zarządów okręgowych, miejscowych kół, ja myślę, że my się nie odwrócimy plecami, bo do tej pory już pokazaliśmy wielokrotnie, że my myśliwi się nie odwracamy. My nie jesteśmy ekoaktywiści, ci, którzy tylko ciągną. My raczej od siebie dajemy. Nawet w sprawie Ukrainy, za co Wam jeszcze raz dziękuję, bo tutaj dzięki Waszym wsparciu do gminy Zagórz wpłynęło tyle potrzebnych rzeczy dla uchodźców, że chłopaki, jak już później mi dzwonili, to już mówi, ty powiedz tam w jednym z programów, żeby już nie wysyłali tych pampersów, bo już mamy 2 wagony pampersów. Więc tak wracając do tematu, tak.
moi drodzy, my jesteśmy chętni na pomoc. Tylko jak już chcemy coś dać, no to oczekujmy czegoś od tej naszych włodarzy, tak? Oczekujmy, że oni nam coś w zamian dadzą. No i tak podsumowując ten krótki wstęp, myślę, że może ktoś to posłucha, może jakiś poseł, może jakiś decydent, może ktoś, kto bierze udział w jakichś komisjach, w jakichś pracach, że może wykorzysta to. Być może ktoś z naszych władz, nie wiem, po prostu nie wiem kto, ale tak mi przyszło do głowy, że jeżeli rzeczywiście ten przedmiot wejdzie, no myślę, że wejdzie, bo to będzie podyktowane ogólną sytuacją, to myślę, że jest duża szansa na to, żebyśmy my ten cały projekt mogli wesprzeć i zrobić to naprawdę porządnie. Ale reszta zależy już od naszych decydentów. Dobra, teraz sobie posiedzę, wyłączę tą kamerę, jak coś wyjdzie, to Wam pokażę. I tyle. Wziąłem wabik na lisa, ale czekam tu na dziki. Mam nadzieję, że pobuktowane całe pole jest. Poczekamy, zobaczymy. Może dziki wyjdą, dzisiaj sobie posiedzę dłużej. No zobaczymy. Także do zobaczenia jeszcze być może w ciągu dnia, jak coś się tu pokaże. Może jakieś sarenki, jak dochodziłem, to rogacz był, ale już sobie czmychnął do lasu, bo mnie zobaczył. A może wyjdą jelenie. Zobaczymy. Co nam wyjdzie, to Wam pokażę. A jak Wam nie pokażę w kamerze tej, to nagramy termo. Także widzimy się pewnie za chwilkę. Słuchajcie, wyszedł lis, ale jest daleko. Spróbuję go myszą podciągnąć, ale nie wiem, co tu wyjdzie. Nie nagram go już tą kamerą, ale spróbuję Wam go podciągnąć. Można strzelić, bo jeszcze jest widać fajnie. Mam myszkę od Cambrokera i spróbuję, na go będę nagrywała kolejną. Bardzo daleko, zaraz Wam powiem ile z metrów. 300 metrów. Nie słyszę tej myszy. Jest i borsuk drugi. Wyszedł drugi. Jeden był w lesie, a drugi wyszedł pod amboną. Jest od nas jakieś 40 metrów. Zaraz zmierzymy. 49 metrów. Tu od razu widać, że to borsuk. Bardzo krótki ogon. No i zupełnie inna budowa łba. Grubszy, taki... O, coś złapał. O, tu od razu widać, że to borsuk. O, jest drugi. Nagram Wam zabawę borsuków. To młode borsuki są. Zeszłoroczne. I poszło. Słuchajcie, zrobiło się już naprawdę zimno. Nie wiem, różnica temperatur to jest chyba ponad 20 stopni. W ciągu dnia 20, teraz jest na pewno mróz. Jest -1. Także schodzę. Dziki nie wyszły. Posiedziałem, przemyślałem parę tematów jeszcze. Założyłem sobie, widzicie, tą cienką czapkę od kompletu, bo już naprawdę się zrobiło zimno. Para widać, jak leci. Więc chodzę. Z drapieżników masę, były jenoty, były borsuki, jedna sarna. Nic tam tutaj dziki się nie pokazały, pewnie one tutaj wychodzą później. Może przyjedziemy jeszcze raz do tego odcinka, zobaczymy. Przyjedziemy może od 20, posiedzimy gdzieś jakieś do 24. Na razie tam kilka godzin, dochodzi 21. Nie przedłużałem zasiadki, schodzę na dół. Widzimy się na następnym wyjściu. Do zobaczenia. Moi drodzy, wyjście numer 2. Na ostatnim była masa drapieżników. Nawet nie zobaczyłem, słuchajcie, co mi się tam w tym akoledzie nagrało, czy nie. Ale powiem Wam, że
Zwierz był, natomiast dzików nie było. Posiedziałem do 21, tak byłem zapisany, nie przedłużałem tego wpisu. Dzisiaj jestem również zapisany do 21, ale na innej ambonie, na ambonie obok. Ambonie, którą bardzo lubię. Na pewno też macie takie ambony, które naprawdę lubicie. Miejsca. Ja na tej ambonie naprawdę lubię sobie zasiąść, ona jest w fajnym miejscu, zaraz Wam pokażę. Mało tego, byłem tu już dzisiaj w ciągu dnia, bo podjechałem troszeczkę ją naprawić, ponieważ szczeble ambony były, może nie były w stanie tragicznym, ale lepiej poprawić, bo jak widzicie na filmach i wiecie, ja do tych lekkich ludzi nie należę, a z całym banżurem, który mam w plecaku, no to nie wiem, ile po tej drabinie tu wchodzi, ale sporo, ponad 100 kg. Więc zmieniłem miejsce, ale nie jestem niedaleko tej ambony, na której siedzieliśmy notabene wczoraj. Siedzieliśmy od niej jakieś 400 metrów na sąsiednim polu. Dlaczego tu przyjechałem? Jak schodziłem z tamtej ambony, to zerknąłem jeszcze tutaj, bo samochód miałem zostawiony na granicy tych dwóch pól i była tu wczoraj wataha dzików. Nie będę Was czarował. No i chciałbym Wam pokazać, jak wygląda pole tutaj potraktowane przez zwierzynę czarną. Także wyciągnę kamerę. Czekajcie. Postawię sobie ten statyw, wyciągnę kamerę, żebyście zobaczyli. Zwrócę sobie. Tu jak macie świadomość, ktoś jak widzi, jak wygląda pole, to jest na szczęście, nie jest to zasiew. Tutaj zasiew będzie na wiosnę, to była gryka w tamtym roku. I tak to wygląda. Calutkie pole zjechane przez dziki. A tutaj efekt pracy. Poprawione szczeble, dobita drabina. Czekajcie, tylko wezmę, wstawię tą kamerę do statywu. Dobra, jestem. Także miejsce fajne. Tutaj też sporo na jelenie poluje, na dziki rewelacyjne, ponieważ nie ukrywam, że jest to pole pierwsze od lasu. To jest taki kompleks leśny. Jesteśmy na polnym obwodzie, w którym przez długi okres czasu nie polowaliśmy indywidualnie. Teraz już od 2 lat uchwałą walnego zgromadzenia zostało to zmienione i już indywidualnie polujemy. Natomiast tutaj jest taki temat, że to jest największy kompleks nasz leśny na obwodzie polnym i to pole uprawne, które jest tutaj jedno i to, które siedzieliśmy wczoraj drugie, są jakby w takim pierwszym kontakcie z tym lasem. No więc nic, były wczoraj tu dziki, może dzisiaj też wyjdą, ale różnie to bywa. Ja czasami siedzę tu, one są tam, ja siedzę tutaj, one są tam, ja siedzę tam, one są tutaj i tak się przepychamy. No ale powiem Wam, że tak już końcówka sezonu. Dzisiaj 25 marzec, jutro moja mama ma urodziny okrągłe, więc jutro impreza. Chyba, nie wiem, zobaczymy. Ten odcinek ma się ukazać we wtorek, więc jest nagrywany praktycznie na bieżąco, tak? Dzisiaj mamy piątek. No i później już zaczniemy chyba nowy sezon, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co mi się tam na piątek uda nagrać. Mam dla Was pewną niespodziankę. Ale dobra, bo ten odcinek znowu wyjdzie gadany, a myślę, że nie o to chodzi. Bo już coraz więcej informacji, że za dużo gadania, za mało polowania. No ale taka idea i content kanału. Także widzimy się, jak coś nam się tutaj pokaże z lasu. Z racji tego, że jest jeszcze widno, a już się pokazała pierwsza zwierzyna, to Wam ją pokażę. Jest dosyć blisko. Mamy kuskę i to fajna, pojedyncza koza nieprowadząca, ale w całkiem dobrej kondycji. Gdyby to był listopad, to kto wie. A tu mamy drugie. Na tym zciachanym przez dziki polu. Wyszły nam drugie. O, więc już tutaj więcej mamy. Możemy sobie popatrzeć na zwierzynę. Czekajcie, ustawię tą kamerę. Trochę zoomujemy. O, jest tam nawet rogacz. Trochę nam z kadru wyszedł.
chyba nie będzie dobrego światła, żeby go zoomować, ale przez lornetkę pooglądam. No, rogacz jak rogacz. Jeszcze buduje, więc nie do końca wiemy, co będzie miał ostateczną, jaką będzie miał formę. No ale już warto się rozglądać za rogaczami. Nam jelenie. Postaram się ponagrywać je nowym terminem, żebyście zobaczyli, jak widać. Sarny na co szczekały. U szpicaka widać ewidentnie szpicę nawet. Dystans nie jest daleko, moi drodzy. 75 metrów. Ale widać fajnie. Łanie z cielakami i jeden szpicak. Moi drodzy, tropem łani wyszły dwa byki, już bez wieńców. I teraz w akolejdzie to super widać. Są na dystansie. Ale już widać, że zrzucone wieńce i zaczęły budować nowe. Bo wszak mamy koniec marca. Sarny były, jelenie były, nadal są, jeszcze te dwa byki są na polu, a my czekamy dalej na dziki. Godzina, która jest, zaraz wam powiem. Że nie jest tak całkowicie ciemno. 19. Już te łanie były trochę wcześniej, to chyba tak za 15:06 wyszły. Te dwa byki troszkę później, parę minut. No i się pasą. Myślałem, że pójdą, ale jeszcze je widzę oczami. Także niech się pasą. No i moi drodzy, są dziki. No i moi drodzy, są dziki. Na razie są jeszcze w lesie, ale sobie już tam spacerują. Poczekamy, może wyjdą tu na pole. Będziemy próbować ocenić. Na razie je widzę w akolejdzie. Są od skraju lasu jakieś 30-40 metrów, ale powoli schodzą w dół. Także mam nadzieję, że jak wczoraj były na tym polu, to dzisiaj nam się też pokażą. No i nasze dziczki wychodzą, słuchajcie, powolutku na to pole. Poglądamy je, posiedzimy trochę dłużej, że wiatru chyba nie dostaną, bo wiatr jest od nich, i poobserwujemy. Teraz się przełączę na termiona, żebyście zobaczyli. Na razie w akolejdzie widzicie, nie wiem jak to będę montował ten odcinek, ale 115 metrów jest do pierwszego dzika i moim zdaniem jest to chyba chłopak.
Może tego deczko większego? Myślę, że może tego. Chociaż ten też wcale nie jest taki małowy. Dosyć dobrze stoi. Ten też fajny. To jest dziewczynka. Pędzik to jest dziewczynka. To ewidentnie pędzla nie widzę. Więc ją oszczędzimy. Jeszcze popatrzymy na spokojnie. To jest dziewczynka. Czy chłopczyk? Chociaż taki ewidentnie dziewczynka. Tak. O, ten się drapie. Jak do domu, słuchajcie, to staram się strzelać za łopatkę, żeby sobie nie uszkodzić łopatki przez żeberko, żeby dzik się ładnie wyfarbował. Dzisiaj Borysa nie ma, jest w domu, więc może strzelać w łeb, ale w łeb nie lubię strzelać strasznie, więc nie będziemy strzelać w łeb. Sobie kopią. Może tego. Wszystkie takie same. Jeden rocznik. Niech się obróci. Zobaczymy pod brzuszek. Tam jest też dziewczynka pod lasem. Nie wiem, na którego się zdecydować. To jest chłopczyk. Tutaj ewidentnie widać pędzel i chyba na niego padnie. Chociaż też chłopczyk. Dobrze, bierzemy tego w środku. Kurczę, się nakładają. Trzeba poczekać. Albo tego.
Te dwa stoją przodem. Kiepsko. O, tu się wysunął. I troszkę większy. Minimalnie. Tak. No i po robocie. Dzik padł w ogniu, strzelany za łopatkę i padł w ogniu. Jeszcze sobie tam piszę testament, ale że tak powiem, wszystko zgodnie z planem. Czy mi coś tu fukło z tej strony, mogły być tu drugie dziki? Nie powiem, że nie. Ale nie. Jeszcze tam jeden ucieka. Nasz sobie już dochodzi na polu. A tu więcej dzików nie ma. Także sorry za przydługawy odcinek, no ale bywa i tak. Wyłączamy zabawki. Damy mu spokojnie spisać testament. Pójdziemy po auto. Auto jest z tyłu za nami. I idziemy po naszego dzika. Dzik będzie brany na użytek własny. Chciałbym uzupełnić sobie zapasy, ponieważ już tam powolutku w zamrażarce się robi pusto. I coś z tego zrobimy. A raczej nie ja, tylko moja żona. Także schodzimy na to. No i jest nasz dziczek, moi drodzy. Bardzo fajny dziczek. Można zobaczyć. Czekajcie, muszę tą lampkę ściągnąć. Co my tu mamy? Pitolka. Idziemy, jesteśmy pod lasem. Znajdziemy zaraz jakiś fajny złom i damy ostatni kęs i złom do kapelusza, aczkolwiek jak widzicie, jestem sam, więc łatwo to wszystko nakręcić nie będzie, ale zrobimy tak, żeby było dobrze. Dziczki z tego lasu wyszły i niech z tego lasu ma ostatni kęs. Nawet już widzę świerka przed nami, tu nic nie ma. Ała. Leczko za wysoko, a nie chcę z leżącej, więc niech jest rosnąca, tak jak mówi tradycja. Tu mamy gałąź i będzie z tej. Cyk. Idziemy. Kiedyś tak jak szedłem po złom, słuchajcie, to rzutę znalazłem. Zupełnie przypadkowo. W świetle latarki. Czołówka robi cień kamery. Ale okej. Damy dzikowi ostatni kęs. Fajny dziczek. To znajomy mówi garmażeryjny. Cyk. Damy pieczęć. I mały złomik do kapelusza. Także upadł mi. Okej. Do czapki. Czekajcie, przełączę się na tryb
nocny. Muszę to sobie odwrócić jakoś. Samemu to ciężko. No i co? Nasze polowanie dobiegło końca. Czekam na Wasze komentarze. Może odcinek trochę przydługawy, ale myślę, że ciekawy. Zwierza było. Do zobaczenia w następnym odcinku. Biorę się do pracy. Dzieciak trafia na kuchnię. Do zobaczenia i dashbur.